Dziś zapraszam na chustecznik z motylkiem. Żadne deku, po prostu chustecznik, sklejkowy motylek i już. Jeżeli odpowiada Wam taki infantylny klimacik, zapraszam na film. Zaczynamy od tego, żeby mieć chustecznik oraz sklejkowe motylki. Takie drobiazgi mamy w naszym sklepie internetowym, adres na dole strony. Będziemy robić przecierki, więc najpierw farba podkładowa, biała akrylowa. Chustecznik na biało, a motylki na brązowo. Gdy brązowa farba wyschnie, boki przeciągamy świeczką. Rodzaj świecy nie ma znaczenia. Z miejsc przywróconych świecą później bardzo łatwo zejdzie nam następna warstwa farby. A druga warstwa jest biała. Nie ma się co oszukiwać. Żeby uzyskać ładną biel na brązowym podkładzie, trzeba będzie pomalować motylki 2, a nawet 3 razy. Proszę bardzo, jeden raz wychodzi brzydko. Kolejną warstwę nakładam pędzelkiem gąbkowym. Moje motylki zostały pomalowane 3 razy. Będę robiła przecierki. Miejsca, z których będę chciała zedrzeć niebieską farbę, przeciągam świecą. A teraz oprócz niebieskiej farby będę potrzebowała okrągły pędzelek gąbkowy oraz pędzel. Farbę rozprowadzam pędzlem, ale wyrównuję gąbeczką, dzięki temu nie mam śladów po pędzlu. Gdy farba wyschnie, mogę odrobinę przyciemnić brzegi. Użyję bitumenu, czyli ciekłej patyny. Bitumen nakładam kawałkiem artystycznej skarpety. W tej roli sprawdzi się każda bawełniana szmatka. Leciuteńko przeciągam brzegi. A jak coś nie wyjdzie, zmyć to można terpentyną balsamiczną. Proszę bardzo, napaprałam za dużo brązowego i schodzi jak złoto. Po prostu na wszelki wypadek warto ją mieć w swoich zbiorach. A teraz postarzanie papierem ściernym. Do tej czynności nadaje się dość gruby papier, gramatura 180. Przypominam, że jeżeli ktoś obskrobie za dużo, zawsze można to zamalować. Zanim zajmę się motylkami, czas na stemple. Przez lata nazbierało ich się trochę. W tym wypadku najlepiej sprawdzą się narożniki. Mamy je także w swoim sklepiku. Do odbijania użyję farby akrylowej. Stempelek należy przytwierdzić do bloczka plexi. Farbę nakładamy pędzelkiem gąbkowym, nie za grubo. I po prostu odbijamy. Stempelek i podkład zaraz po użyciu wrzucamy do wody, a następnie dokładnie myjemy. Teraz czas zabrać się za motylki. Obskrobuję im skrzydełka papierem ściernym numer 180. Sponiewierany motylek wygląda tak. Przyklejam go klejem na gorąco. Ale możecie użyć dowolnego kleju szybko schnącego. A na koniec koronka. Wolę pomarszczoną, więc można ją uszyć albo skleić. Opcję szycia pozostawiam ambitnym perfekcjonistom. Zdeklarowane leniuchy mogą ją skleić. Gotowe marszczenie przyklejam do pudełka. Chustecznik gotowy trafi do błękitnej łazienki mojej córeczki. Niestety moja progenitura nie przepada za kwiatkowymi wylepiankami, a taka wersja jest do zaakceptowania. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.